strony Shopee. Witam Was serdecznie ponownie u mnie. A kto jest u nas? Czyżby to była mityczna kreweta? Jest z nami, wiem, że ją kochacie i postaram się ją pokazywać, ale będzie trudno, bo ona naprawdę nie lubi być trzymana. Kreweta, nie po mikrofonie! Opuściła mi Bona! To jest zemsta, zatrzymanie kota na siłę. Wiem, jak bardzo kochacie słuchać o moich failach. Wiem, jak bardzo kochacie widzieć, jak cierpię, jeżeli chodzi o cosplay. I uznałam, że mam dla Was nowy pomysł na to, żeby pokazać Wam właśnie największe moje przypały cosplayowe, ale tym razem w formie fotek. Gdyby mi ktoś powiedział parę lat temu, że tak się będę ośmieszać na internecie, to bym mu nie uwierzyła. Ale teraz mam takie... Och well. Wybrałam dla Was parę zdjęć, które myślę, że są naprawdę mega ciekawe, pod względem tego, jak właśnie powstawały, jaka jest za nimi historia. I myślę, że możemy się właśnie razem trochę pośmiać z tego, jak takie super majestetyczne, cudowne zdjęcia cosplayowe tak naprawdę powstają i jakie to jest upośledzone. I jaki jest naprawdę śmieszny ten cały backstage. Także naprawdę zapraszam. Jesus, kreweta, coś Ty jadła? Jezu, jak ona mi zasmurdziła pokój. Aha! Myślę, że możemy zacząć od fotki, którą naprawdę bardzo lubię i była ona dość rozpoznawalna na początku, ponieważ faktycznie, kiedy zaczynaliśmy robić cosplay w Polsce, tam wiecie, bardziej się on rozwijał, to fotki, które były bardziej ciekawe niż fotki z fotostudia, były rzadkością, więc naprawdę wydaje mi się, że to było ciekawe zdjęcie, zwłaszcza, że używaliśmy w nim wody. Jest to fotka Momohime z gry Muramasa The Demon Blade. Jest ona autorstwa studia Zahora, z którymi tak naprawdę pojechałam bardziej na wakacje, na wypad w domek letniskowy w góry, niż na sesję, ale uznaliśmy, że chcemy jakieś fotki zrobić. I właśnie padło na ten kostium. W ogóle pamiętam, że to był rok, kiedy ja pisałam maturę i dostawałam się na studia, więc było to troszkę takie z mojej strony śmieszne, ponieważ tutaj rekrutacja, wyniki, a ja tu sobie hasam po górach w kostiumie, ale w sumie nie żałuję niczego. Powiem Wam szczerze, nawet lepiej, że byłam właśnie gdzieś z ludźmi, niż siedziałam i się stresowałam, że dostałam się do studia. Ta sesja była ogólnie mega śmieszna, ponieważ jakby to powiedzieć, noc wcześniej książek nie czytaliśmy i wszyscy byliśmy mega zmęczeni życiem, zwłaszcza moja koleżanka Hat, która mnie właśnie wtedy malowała, jej ręka była bardzo płynna, więc było naprawdę mega wesoło. Tak samo właśnie potem ja musiałam pozować w tym stroju na tych ostrych kamieniach w tej wodzie, jak i również musiałam trafiać w cel, ponieważ woda, którą widzicie na tym zdjęciu, wcale nie jest wszczepiona, to nie ma grama Photoshopa. Tutaj tak naprawdę były wrzucone w moim kierunku balony z wodą, które ja musiałam przebić mieczem. Jak możecie się domyślać, tych prób z balonami było wiele. I palcie 6 te balony, które po prostu leciały gdzieś na kamienie, się rozbijały, bo nie trafiałam. No, celu nie miałam zbytnio po tej imprezie. Ale kiedy zostajesz ciężkim balonem z wodą w ryj, to już nie jest tak kolorowo. Dajcie znać w komentarzach, jaką czapi dzisiaj Ty jesteś. Ja mam taką chyba trójeczkę dzisiaj. Makijaż mi płynął, strój mi płynął, ale byłam dzielna, biłam te balony i faktycznie parę ujęć z wodą wyszło bardzo fajnie, stąd właśnie ta fotka, którą widzicie dzisiaj. A żeby było jeszcze śmieszniej, to kiedy wracaliśmy z tej sesji, to było już naprawdę troszkę późno, zaczynało się już robić wiecie, taka szarówka w górach i spotkaliśmy naprawdę przepiękną mgłę, tak dosłownie randomowo na środku pola, kiedy właśnie przejeżdżaliśmy koło niego i uznaliśmy, że hej, robimy zdjęcia, więc po prostu zatrzymaliśmy się na poboczu, wysiedliśmy z auta i jeszcze Mateusz strzelił parę dodatkowych fotek, także no ta sesja była totalną niespodzianką. Więc nie, ani grama Photoshopa, ani grama jakichś świec dymnych, po prostu dużo farta i mało rozumu. Jak w sumie większości moich sesji i moich cosplayów. I ogólnie mojego życia. Ja tu chyba widzę pattern. O, słuchajcie, zdjęcia Kale. To jest też cudowna w ogóle przygoda mojego życia. Ale wybrałam dla Was dwa zdjęcia, które są bardzo podobne. Ogólnie chcieliśmy takie zdjęcia zrobić jakby lustrzane, jeżeli chodzi o te dwa kostiumy mojej Kale. Ponieważ chciałam Wam pokazać ten konkretny przykuc z tym mieczem. To, co musicie wiedzieć, to to, że absolutnie w tym stroju nie jestem w stanie wykonać takiego ruchu, takiego przeklęku, ponieważ albo zniszczę sobie zbroję na kolanie, albo tą na stopie, więc no jakby nie jest to całkowicie wykonalne, jeżeli chcę ten kostium zatrzymać w stanie nenaruszonym. W takim przypadku po prostu ściągnęłam buta i zbroję z nogi, żeby móc taki ruch wykonać, więc w sumie nie było to nic strasznego, po prostu na chwilę ściągnęłaś i przyklęknęłaś, spoko, o co cały raban. No widzicie, Mateusz ze studia Zahora, który to zdjęcie wykonał, potrzebował troszkę pozmieniać, wiecie, kadr, właśnie dołożył trochę tło, więc wyobraźcie sobie taką czapi w tym wielkim stroju z tymi 2-metrowymi skrzydłami, która biega na obcasie, który ma 10 cm
i jednej stopie bez obcasa. Po prostu kica jak królik przez ten las, żeby móc dobrze zapozować gdzie indziej. W obu przypadkach potrzebowałam kogoś, kto po prostu będzie mnie prowadził za rękę, jak taką babunię o laseczce, tylko zamiast laski miałam wielki miecz i te skrzydła i tą zbroję. I naprawdę cały ten widok musiał być naprawdę komiczny, zwłaszcza, że wokół nas było paru turystów, więc naprawdę musiałam być ciekawym widokiem. Zwłaszcza, że zrobiłam to samo dwukrotnie w dwóch różnych strojach. Także polecam się. Zadziałało, fajne foto, ale wspomnienia są również ciekawe. O tak, wiedziałam, że muszę do tego filmiku wrzucić mojego wielkiego gołębia Azira. Powiem szczerze, że nie otrzymałam chyba tylu pytań o żadną inną sesję zdjęciową czy kostium, jak o Azira. Na temat właśnie tego, czy ten kostium i całe tło jest szopione. Tą sesję również wykonało studio Zachora i muszę wam powiedzieć, że naprawdę ta sesja odbyła się na pustyni, tylko że błędowskiej. Pustynia Błędowska znajduje się niedaleko Krakowa, wiecie, tam na Śląsku, i więc jakby dojazd nie był jakby super trudny, po prostu pojechaliśmy tam samochodami. Przy czym jedynym problemem, jeżeli chodzi o Pustynię Błędowską, jest to, że jest tam masę drzew w tle, ponieważ to miejsce nie jest aż tak duże. Tą konkretną fotkę Azira wykonaliśmy w taki sposób, że po prostu ja byłam na lekkim wzniesieniu, a fotograf po prostu leżał na brzuchu pode mną. W taki sposób złapał jak najmniej po prostu tych drzew, które są gdzieś tam w tle. Nasz helper kopał piasek, ja tam troszkę wypuszczałam go z ręki, ktoś mi tam podrzucał, wiecie, te flagi, które mam na rękawach w Azirze i faktycznie ta dynamika tego stroju była realna, tam nie ma aż tyle Photoshopa, jak wszyscy sądzą. Ale wiecie, palcie 6, te drzewa, gorszym problemem były wycieczki szkolne. Naprawdę, my tam pojechaliśmy jakoś tak dość w takim mało ruchliwym terminie, jeżeli chodzi właśnie o wakacyjne jakieś tam wyjazdy. I naprawdę mieliśmy masę wycieczek szkolnych w tle i naprawdę trzeba było jakoś tak manewrować, kadrować, żeby tych dzieciaków nie złapać. I ogólnie chodzenie w butach, kopytkach, po piasku w Azirze z wielkim hełmem na głowie, gdzie praktycznie nic nie widziałam, bo tam jeszcze miałam LEDy i taką zasłonkę, to nie było najrozsądniejsze, co mogłam zrobić tego dnia. O nie! Nie skręciłam kostki, nie złamałam nogi, nikogo nie zabiłam przy okazji moim barłem. Chyba było okej. A tu będzie karta z vlogiem z tej sesji, gdzie możecie zobaczyć, jak ten kostium robiłam i jak się faktycznie fociliśmy, także zapraszam. O tak, Soraka. A propos kopytek, słuchajcie, a propos kopytek. Jeżeli myśleliście, że nauczyłam się swojej lekcji po chodzeniu w kopytkach po piasku, to nie. W ogóle, ponieważ brałam kopytka na wodospad w górach. Tak, dziękuję, brawa, ja wiem, że jestem bardzo mądrym człowiekiem czasem. Te zdjęcia Soraki zostały wykonane podczas imprezy o nazwie Pixelmania. Jest taki konwent dla cosplayerów i fotografów, gdzie spotykamy się zazwyczaj właśnie we Wleniu. To jest taka bardzo mała, bardzo mała mieścina na Dolnym Śląsku, właśnie niedaleko gór. I właśnie na tej imprezie możemy się spotykać z różnymi fotografami, zwłaszcza zagranicznymi, i robić sobie z nimi zdjęcia. Ja umówiłam się z jedną z moich ukochanych fotografek z Francji, która nazywa się S-Fotografii i naprawdę robi tak magiczne zdjęcia, po prostu wow, także koniecznie chciałam mieć z nią foty. Więc kiedy zaproponowała mi zdjęcia mojej Soraki nad wodospadem właśnie w tych górach niedaleko Wlenia, to oczywiście w mojej głowie nie zaświtał absolutnie żaden pomysł pod tytułem Ola, to są góry, może być niebezpiecznie. Nie, ja pomyślałam sobie, super spoko, wodospad, nigdy takich zdjęć nie miałam, w ogóle będzie mega, z jej skillem będzie naprawdę przepięknie, wchodzę w to. Tak, mogłam wcześniej sprawdzić, jak ten wodospad wygląda, jakie tam jest podejście, ale po co? Nie dość, że prawie urwaliśmy zawieszenie w Matizie, którym jechaliśmy na tą sesję, to jeszcze tam musieliśmy dojść, a tam naprawdę było mega stromo. Sesja odbyła się o 7 rano, także wszyscy byliśmy mega zmęczeni życiem, zwłaszcza, że ja gdzieś około 5 musiałam się malować, żeby w tą Sorakę wskoczyć, zwłaszcza, że noc wcześniej był grill, na którym raczej wszyscy balują, ponieważ wiecie, no Pixelmanie się albo kleje, albo foci, albo robi się te obie rzeczy naraz. Więc ta zombie czapi hop po ten wodospad, żeby tylko mogła zobaczyć. Ogromne kamienie, głazy w ogóle takie właśnie górskie. A ja właśnie miałam ubrać te 20 cm kopyta i po nich skakać. Co mogło pójść nie tak? No okej, dzięki Bogu nic nie poszło źle i ciągle te nogi miałam w jednym kawałku, ale powiem wam szczerze, że to naprawdę był jeden z najbardziej ekstremalnych momentów, kiedy musiałam pozować, ponieważ nie dość, że te kamienie były śliskie, ja byłam bardzo zmęczona życiem, jak wspomniałam, i jeszcze te kopyta, skrzydła na moich plecach, wielkie berło.
No, ciągle jestem pod wrażeniem, że się nie wypieprzyłam na tych kopytach tam w tej rzece. Wy chyba już mnie znacie na tyle, że wiecie, jak ja bardzo mało szanuję samą siebie. Czego zawsze wam mówię, nie róbcie sami, nie bądźcie tak głupi jak ja. Ale no ja po prostu lubię wyzwania, żeby faktycznie te fotki były super. O, a propos bycia całkowitym masochistą w tych moich cosplayach, to muszę wam powiedzieć o Cerys, ponieważ w Cerys miałam 2 sesje i obie z nich były hardkorowe. Pierwszą z nich wykonałam z Yumikasą, fotografką z Warszawy, gdzie również ta sesja właśnie się odbyła koło Zamku Królewskiego w Warszawie. Tyle, że jedyne co musicie wiedzieć o tej sesji to jest to, że była ona na wariackich papierach absolutnie totalnie. Ponieważ wykonywałam ten kostium do pracy na stoisku podczas WGW w Warszawie dla CD Projekt Red, więc oczywiście potem musiałam w tym kostiumie być na konwencie w pracy. Ten konwent odbywał się dość późno, ponieważ w listopadzie, więc naprawdę te temperatury były niskie, zwłaszcza rano, a ja musiałam focić się no właśnie rano, ponieważ potem o 9 miałam pracę, więc jak wszystko pogodzić? Wstać o 5, umalować się, zebrać i pojechać pod Zamek Królewski w Warszawie, właśnie na tą 7, 6 rano, tylko po to, żeby focić z fotografką, którą w sumie nigdy wcześniej nie poznałam, ona również nie poznała mnie, więc nawet nie wiedziałam, jak wygląda, czy w ogóle ona przyjdzie na tą sesję, czy ona również nie wiedziała, czy ja się pojawię, no bo to też również było szalone, ale z drugiej strony chyba wyszło. Pamiętam tylko tych bardzo skonfundowanych emerytów i rencistów, którzy poszli na swój poranny spacerek pod zamek, żeby spotkać taką czapi w dziwnych tutaj bliznach na ryju, która stoi i trzęsie się z zimna, ale pozuje. Ogólnie nie sądzę, żeby ktokolwiek inny niż emeryci i renciści poszli na taki spacer o 6 rano w weekend. Czyli jeżeli macie takie hobby, to jubu, ale no raczej jestem w szoku. A drugą sesję wykonałam ze Stygenem nad polskim morzem i byłam mega szczęśliwa z tego faktu, ponieważ ja zawsze marzyłam o fotkach nad morzem, ponieważ no jako osoba, która mieszkała na Podkarpaciu, do morza miałam zawsze daleko i tej okazji miałam bardzo mało. Stąd, kiedy faktycznie jechałam do Gdańska, właśnie też również do pracy, pomyślałam, że mogę zapytać się o fotki nad morzem. Jeżeli sądzicie, że nauczyłam się swojej lekcji, jeżeli chodzi o focenie w zimnie w tym kostiumie, to nie. Nie wspomniałam wam o jednej bardzo istotnej informacji, że ten konwent był w listopadzie. Znowu! Jak możecie się spodziewać, kombo, listopad, wiatr od morza, samo morze, to nie jest najlepsze kombo. Więc nasze fotki były bardzo krótkie, bardzo intensywne, a ja po nich praktycznie byłam sida. Ale spotkałam na sesji pieska, więc wszystko było do dziobu, bo ja mogłam go pogłaskać, on mi dał swoją pieskową energię, wiecie, taką jak Son Goku mi przekazał i ja się poczułam lepiej i miałam siłę pozować dalej. Mówię całkowicie serio. Naprawdę, słuchajcie, kiedy są pieski, w ogóle ja polecam pieski. Pieski są najlepsze, pieski dają, po prostu otwierają mi inną czakrę w mózgu i ja jestem wtedy szczęśliwa i mogę dalej pozować na zdjęciach. Także naprawdę to jest dobry trik. I to już wszystkie fotki, które mam dla was dzisiaj. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba i może faktycznie pokażę wam, jak te sesje powstają za kulis. Bo bardzo często te fotki naprawdę powstają na przypale albo wcale, a ja mam więcej szczęścia niż rozumu. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zdradziła wam więcej moich sekretów w sesji zdjęciowych, ale teraz to będzie już tyle. Z tej strony będą inne moje materiały, poradniki, vlogi, tutoriale, wszystko o cosplayu. To będzie moja subskrypcja, a to będzie mój Patronite. Mam biznes do was, słuchajcie, mega prywatny biznes. Co by na to, żeby dać łapeczkę w górę. Bo ja wtedy wiem, że wam się podoba, algorytm się cieszy, ja się cieszę, wszyscy się cieszą i jest bueno. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo, a ja widzę się wam już kolejną środę, więc do zobaczenia i buźka!